Dzisiaj ważny i wielki dzień dla karoserii. Z dwóch powodów. Po pierwsze, za chwilę na ten podjazd z garażu wyjedzie pierwsze chińskie auto, jakie testujemy na karoserii. Wstyd przed ludźmi. Od dłuższego czasu w komentarzach prosicie nas o to, żebyśmy wreszcie przetestowali coś zza Wielkiego Muru. Ale chcieliśmy to zrobić na grubo i na własnych zasadach i mamy nadzieję, że nam się udało. Bo za chwilę zobaczycie tutaj samochód, który idealnie odzwierciedla, uwypukla to, jakimi megalomanami są Chińczycy. Mają wielki kraj i chcą wszystko, żeby w tym kraju było największe, łącznie z samochodami. To auto powinno mieć tak naprawdę dwa systemy nawigacyjne. Jeden do prowadzenia Was po drogach, a drugi, żebyście mogli odnaleźć się w jego wnętrzu. A do tego jest tak ciężkie, że jakbym teraz chciał pojechać do Grójca, do swojego sadu, to musiałbym wykupić mu etol. Przed Państwem samochód, którego oficjalnie nie można kupić w Europie, przynajmniej jeszcze. Ale dzięki firmie, która nazywa się Autopunkt Mława, możemy go dla Was przetestować. Denza N9. Do telewizji z tym Silny zezwolił, więc dzisiaj auto ustawiliśmy sobie do zdjęć inaczej. Hanka, zamknij drzwi! Tak. Zanim jednak zaczniemy opowiadać o samochodzie, to czym jest Denza? Krótko. Denza to jest marka należąca do koncernu BYD, jednego z największych chińskich koncernów, który od jakiegoś czasu jest już obecny na polskim rynku. Można by powiedzieć, że BYD to taki odpowiednik Volkswagena, a Denza to jest bardziej takie Audi, czyli marka pozycjonowana jako premium i to bardziej luksusowe premium. W kwietniu 2026 roku zadebiutuje oficjalnie na europejskim rynku, ale nie z modelem N9, tylko z innym, mniejszym, bardziej przypominającym kombi. Nie można tego samochodu kupić oficjalnie na żadnym europejskim rynku. Można go sobie sprowadzić indywidualnie. Z Chin i zajmują się tym właśnie takie firmy jak Autopunkt Mława. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Na Findcarze Denzy nie ma, ale jest bardzo dużo BYD w bardzo dobrych cenach, więc sobie tam wejdźcie. Oczywiście są też wszystkie inne chińskie marki, akurat na Findcarze je mamy i na Findcarze też o nich opowiadamy, więc wejdźcie sobie i na kanał YouTube'owy i obejrzyjcie materiały, w których występują chińskie samochody, ich porównania cenowe między innymi, a na platformie znajdziecie bardzo dużo chińskich marek, modeli i to i nowych i używanych, wszystko od autoryzowanych dealerów. A wracając do N9. Wyobraźcie sobie, że jest dłuższa od Mercedesa GLS, jest dłuższa od BMW X7, jest dłuższa od, uwaga, Range Rovera LWB, czyli tego z wydłużonym nadwoziem. Rozstaw osi to 316 cm, długość całego auta 526 cm. Ledwo zmieściło się tutaj w garażu dosłownie piczy włos z każdej strony można było wsadzić z tyłu i z przodu pomiędzy bramą a ścianą. Jest szersza od GLS-a i od X7. Jest też cięższa, ale do tego wrócimy. Natomiast wyglądem bezwzględnie najbardziej przypomina Range Rovera. Jest tutaj bardzo dużo płaskich powierzchni. Nie ma udziwnień, jednemu się podoba, drugiemu nie. Tak stylistyka jest kontrowersyjna i budzi podziały. Mnie akurat się podoba w tym wydaniu, przez to, że mamy bardzo dużo gładkich powierzchni, ale też zwracam Wam uwagę, jak została zaprojektowana z boku. Zobaczcie, no nawet takie Range Roverowe nawiązania. I tutaj w tym miejscu, ale spójrzcie, jak jest powierzchnia szyb idealnie wygładzona razem na przykład ze słupkami tutaj B. Mimo że drzwi nie są bezramkowe, tylko normalnie mają obramowanie, to wszystko jest tutaj gładziutkie. W tym miejscu również. Tu dopiero pojawia się niewielki schodeczek, ale tutaj znowu mamy wypłaszczenie, więc bardzo dużo płaskich powierzchni i jak patrzycie na nią, to mówicie wielki kloc. Do tego ma takie bajery jak na przykład próg, który
wysuwa się elektrycznie. Przy czym możecie to sobie zablokować i na przykład, żeby nie ubrudzić sobie mankietów, bo ja go nie potrzebuję, no to zobaczcie, dotykam teraz, więc to jest mało praktyczne rozwiązanie, ja tych progów nie lubię, możecie to sobie całkowicie wyłączyć. A jak macie 1,40 m albo dzieciaki, to rzeczywiście im się przyda. Drzwi wystarczy je musnąć i one zamkną się elektrycznie. Elektrycznie również można je otwierać, wystarczy, że pociągniecie delikatnie. Widzicie? Hanka, otwórz te drzwi. Trzeba gadać z Hanką, po prostu. Hanka, zamknij drzwi. No, właśnie. A Hanka, otwórz drzwi lewe, tył. Nie te z tyłu otwórz. Wywłoka, wycierów, k***onych. No, Hanka jest asystentką, owszem, ale ona jest taką asystentką. Mąż ją pogonił w rozumiesz? I nie dziwię mu się. Generalnie patrzycie na to auto i mówicie wielki kloc, dom na kołach. I ten dom ma własną elektrownię. Bo wyobraźcie sobie, że tutaj, gdzieś tam pracuje silnik spalinowy, który ma pojemność 2 litrów, turbodoładowanie i produkuje zaledwie 200 koni mechanicznych. No tam 200 z drobnym kawałeczkiem. Tylko że ta elektrownia wcale nie ma za zadanie napędzać kół. Ta elektrownia ma za zadanie produkować prąd, który trafia do akumulatora, a potem z akumulatora do silników elektrycznych. I tutaj tych silników elektrycznych mamy 3. Jeden jest na przedniej osi, ma 272 konie mechaniczne. Z tyłu zaś są 2 silniki, po jednym na każde koło, każdy z nich ma 326 koni mechanicznych i łączna moc tego, co mamy na przodzie i na tyle, to 924 konie mechaniczne. Jakim trzeba być megalomanem, żeby zbudować tak wielki samochód i jeszcze wrzucić mu 3 silniki elektryczne, które mają 924 konie mechaniczne. Ale oczywiście oprócz silników, 4, bo spalinowy plus 3 elektryczne, mamy też akumulator. I akumulator ma 47 kWh pojemności. Bo można powiedzieć, że to jest taki plugin, tylko w tym pluginie nigdy nie współpracuje silnik spalinowy z elektrycznymi, nie napędza wspólnie kół, tylko tam powstaje energia, a potem ten prąd jest karmione nim są konie mechaniczne w silnikach elektrycznych. 47 kWh wystarcza tutaj na przejechanie 150-200 km, zależnie w jakich warunkach, tylko na prądzie, wykorzystując te 924 konie mechaniczne. Ale już pokazano wersję, choć samochód zadebiutował w zeszłym roku, to już Chińczycy zrobili jego facelifting. Mianowicie zaprezentowali w marcu ten sam model z akumulatorem o tej samej masie, o tej samej objętości, ale o pojemności 75 kWh i ma przejeżdżać ponad 300 km tylko na prądzie. Tak czy siak, tu mamy 47 kWh, co pozwala na przejechanie tych 150-200 km tylko na prądzie. Jak to się wszystko wyczerpie, to oczywiście włącza nam się silnik spalinowy, produkuje prąd, dalej jedziemy na prądzie, ale spalinówka tę energię wytwarza. No tu się oczywiście można go sobie zatankować, żeby nam ta spalinóweczka pracowała. Tak naprawdę to jest taki, można powiedzieć, range extender. Ładuje się to tutaj. Maksymalna moc ładowania prądem stałym to aż 100 kW, co oznacza, że ten akumulator, który jest tutaj w podłodze, będzie pełny po około 40 minutach i to w 100%. Po około 30 minutach już będziecie mieli 80%. I niestety nie ma tutaj oczywiście, ponieważ samochód jest chiński, możliwości ładowania CCS-em, ale już są na rynku dostępne adaptery. To są chińskie końcówki, natomiast są już dostępne adaptery, które spokojnie pozwalają Wam ładować to i w domu, z mocą 11 kW i pozwalają Wam korzystać z szybkich ładowarek, tylko trzeba się zaopatrzyć w taki adapter. Podsumowując, wielki akumulator, 3 silniki elektryczne, 1 silnik spalinowy, 5 metrów 26 cm długości i masa własna 3250 kg. Ponad 3 tony, jak wrzucacie tam 6 pasażerów, jak wrzucacie tam jeszcze troszkę bagaży, to zbliżacie się do 4 ton. I musicie niestety wnosić obowiązkowo opłaty e-toll, nawet jeżeli sobie jedziecie zwykłą drogą, a nie tylko autostradą albo ekspresówką. Tak jak powiedziałem, wystarczy do Grójca, mnóstwo jest teraz takich dróg krajowych, które nie są ekspresówkami, nie są autostradami, a samochody o masie
o DMC, czyli dopuszczalnej masie całkowitej, powyżej 3,5 ton muszą tam wnosić opłaty. Przy czym, bo zapytacie zaraz, czy muszę mieć kategorię C, żeby prowadzić to bydle. Nie, ponieważ jeżeli chodzi o samochody typu plug-in oraz o elektryki, to DMC do kategorii B zostało podniesione do 4250 kg. Ponieważ te auta są cięższe, mają ciężkie akumulatory, to ustawodawca, i to obowiązuje w całej Europie, podniósł ten limit DMC w tym wypadku z 3500 do 4250 kg. Ale etol Was obowiązuje, przy czym kto zatrzyma osobówkę i będzie sprawdzał, ile ona waży? Tę masę oczywiście Chińczycy postarali się nieco zakamuflować. Jak? Choćby instalując tutaj zawieszenie pneumatyczne z aktywnymi amortyzatorami regulowane w zakresie mniej więcej 9 cm. Jak samochód sobie otwieramy, to on nam się obniża. Można to oczywiście sobie też wyłączyć po to, żeby wygodniej było wsiadać. Obniża się nie zawsze, jak widać. Jak jedziemy autostradą, to dla lepszej aerodynamiki też je obniża. Jak wjeżdżamy w teren, można włączyć sobie tryb offroadowy, można je też ręcznie podnieść. Zawieszenie to nazywa się Disus i oni jeszcze mają taką filozofię jego projektowania pod tytułem Magic Carpet, czyli że mamy się na nim unosić jak na latającym dywanie. Przy czym również za ten komfort jazdy odpowiada to, czyli lidar. Skaner laserowy 128-liniowy, który skanuje drogę przed samochodem, wykrywa wszystkie nierówności łącznie na przykład z progami zwalniającymi i dostosowuje pracę zawieszenia. Oprócz tego radaru mamy tutaj 12 kamer wysokiej rozdzielczości, czyli HD. Między innymi tu schowane ładnie, tu schowane, w samych lusterkach. Zobaczcie, co tu się dzieje. Raz, dwa, trzy w samym lusterku. A tutaj jeszcze czwarta. Po tamtej stronie kolejne 4 to daje nam 8. Więc jeszcze 4 gdzieś tam brakuje, które są oczywiście z przodu najczęściej ukryte. Przepraszam, nie 4 z przodu i z tyłu, tylko 6, bo łącznie jest ich 14, tych kamer. A oprócz tego jeszcze jest 5 radarów milimetrowych, czyli które co do milimetra wskazują na przykład odległość od przeszkody i jeszcze 12 czujników ultradźwiękowych, a jakby tego wszystkiego było Wam mało, to jeszcze można mieć tutaj drona. Nie, to nie jest żart. Można mieć na dachu zamontowanego drona. Po co? Po to, że jak utkniecie w korku, żebyście mogli sobie drona wystartować, a nawet jadąc z prędkością tam 20 paru kilometrów na godzinę, dron wtedy startuje nad autem, leci na przykład na wzgórze i sprawdza, co spowodowało korek. I Wy wtedy widzicie podgląd z kamer tego drona tutaj na centralnym ekranie i możecie zdecydować, czy zawracacie, bo jest duży wypadek albo zerwany most, czy jednak będziecie stali sobie w tym korku. Wszystkim tym lidarem, 14 kamerami, 5 radarami milimetrowymi i 12 czujnikami ultradźwiękowymi zbiera to wszystko całość 1 gigakomputer oparty na procesorze NVIDIA Orin X. Największym featurem jednak jest tutaj to, co widzieliście po tym, jak wyjechałem zaraz z garażu na podjazd, jak samochód pięknie ustawił się bokiem. Ponieważ po pierwsze ma tylną skrętną oś, i to ona nie wychyla się o jakieś śmieszne 5 stopni czy 4 stopnie, tylko o ponad 10 stopni. A oprócz tego, ponieważ tu są 2 silniki elektryczne, to każdym z tych silników może kręcić w inną stronę. Dzięki temu, jak widzieliście, samochód się wsunął pięknie tutaj tyłeczkiem, a przód w zasadzie nie drgnął. Efekt tego jest taki, że średnica zawracania pomiędzy krawężnikami to 9,7 metra. Tyle co w Renault Clio albo Volkswagenie Polo. Miejskich popierdółkach przy tym wielkim kiosku ruchu. Czas przejść do wnętrza, zaczynając od bagażnika. Ile ma pojemności? Tego nikt nie wie. Powiem Wam, że Chińczycy lubią tutaj pościemniać, na przykład w tych samochodach, które są dostępne na polskim rynku, często podają pojemność bagażnika, uwaga, do sufitu. Wszyscy mówią o tym, jaka jest pojemność do rolety, a oni nie. Oni podają wysokość do sufitu. Jest ładny organizer pod podłogą, jak widzicie, nawet jeszcze świeże przewody do ładowania, kompresorek i tak dalej, brak jakiegokolwiek koła. Możecie sobie z tej pozycji tutaj oczywiście złożyć fotele, przy czym możecie je nie tylko złożyć, ale możecie też je przesunąć. Jeżeli dzieci mają krótsze nóżki i potrzebujecie trochę więcej miejsca na bagaże, to proszę. Z tej pozycji je sobie przesuwacie. Możecie też sobie z tej pozycji regulować ich oparcia.
elektrycznie, więc przy maksymalnie odsuniętych fotelach i przy pochylonych tych oparciach tu wiele nam tutaj nie wejdzie. Wejdą nam tutaj tak naprawdę dwie jakieś miękkie torby, nawet z kabinóweczkami będzie pewien problem. Natomiast jak sobie złożymy, proszę bardzo, nawet zagłówek składa się automatycznie, no to tej przestrzeni wówczas mamy tutaj znacznie więcej. Ale nie jest to taka przestrzeń stricte bagażowa, bym powiedział. Ja nie wiem, co tutaj można byłoby przewozić, żeby nie porysować na przykład tej skóry, która jest na podłokietnikach dla trzeciego rzędu siedzeń. Tu powstaje nam taki próg, nie? Jak widzicie. Tam jak popchniemy walizki, to będą dotykały tych foteli. Teoretycznie Chińczycy podają, że pojemność bagażnika to, uwaga, od 300 do 800 litrów. Ale to jest chyba jakimiś kulkami styropianowymi mierzone, które jeszcze wpadają we wszystkie szpary i dziury, bo ja absolutnie tutaj 800 litrów nie widzę. Zwróćcie też uwagę, że nie ma nawet miejsca na montaż rolety tej przestrzeni. Nie ma miejsca na montaż jakiejkolwiek siatki, która zabezpieczyłaby kabinę pasażerską od części bagażowej, więc jak zahamujecie, to pomiędzy fotelami, tutaj tymi w drugim rzędzie, coś może mocno polecieć do tyłu. No ale tak czy siak oczywiście spróbujemy. Proszę. Raz, dwa i zobaczcie. Hamowanie i ziu, daleko leci walizka, więc trzeba ją niestety dla bezpieczeństwa umieścić w ten sposób. No więc musimy to zrobić tak, no trudno. Tak. No i tu jeszcze jest naprawdę dużo tej przestrzeni, więc na 4 osoby, jak to wszystko ostreczujecie folią tutaj z tyłu, bąbelkową najlepiej, żeby nie porysować, jak rozłożycie kocyki, jak przykryjecie to wszystko jakąś prowizoryczną roletą, to można jechać. Natomiast, no mówię, w ten sposób jak umieścimy walizki, to tam powstaje nam dziura i ta dziura może sprawić, że jak walizka przeleci, to się zatrzyma potem 500 metrów przed samochodem przy mocniejszym hamowaniu. Ale tak jak wszystko mamy, 3 walizy, umówmy się, zamykacie, świat i ludzie. Przycisk wystarczy nacisnąć, nie trzeba się męczyć. I Hanka wtedy otwiera drzwi. Natomiast one tak nie w pełni się otwierają. Dla bezpieczeństwa prawdopodobnie spróbuję się teraz odsunąć. No i co? Szerzej będzie? Nie. No właśnie tutaj tak pozostaje to niedootwarte, tak bym powiedział. No i tu się zaczyna. Tutaj to są dopiero jaja. Ale też patrzycie i nie ma tutaj żadnego przycisku, żeby przejść do tyłu. No więc w samochodach z Chin zazwyczaj na trzeci rząd siedzeń wsiada się inaczej. Mianowicie tutaj jest taki magiczny przycisk, który powoduje, że fotele rozsuwają się, prawy i lewy, a wy, żeby przejść tam do trzeciego rzędu, musicie przejść tutaj pomiędzy tymi fotelami. O! I teraz tu jesteśmy. Proszę bardzo. No jak przed nami tutaj pasażer siedzący będzie rozwalony, to za dużo miejsca na nogi tutaj nie ma. Ale dzieciak będzie miał tutaj bardzo wygodnie. Osoba do 1,60 m też, nawet wtedy, kiedy ta tutaj będzie siedziała sobie komfortowo, to i ta tu będzie miała dużo miejsca. Zwróćcie uwagę na możliwości regulacji tej kanapy. Przesuwana elektrycznie do przodu, pochylane automatycznie oparcie, ale nawet, wyobraźcie sobie, w trzecim rzędzie siedzeń można sobie podnieść delikatnie siedzisko. Widzicie, jak ono w tym momencie się unosi? Oczywiście tutaj też te 2 fotele mają isofixy. Zobaczcie. Przecież to prawie... Co to w ogóle jest? Bo to takie dziwne, bo to nie jest podparcie pod uda, tylko to jedzie w górę. Prawdopodobnie właśnie dla dzieciaków, ale jakby to było dla dzieciaków, to ja się pytam, jak tutaj w takim razie wtedy wsadzić isofix? Nie? Siedzę trochę jak na zjeżdżalni w tym momencie. No nic, takie rozwiązanie nie wiadomo po co. Co więcej, powiem Wam, że szukam tutaj tych nieszczęsnych isofixów, ja ich nie czuję. Są, przepraszam bardzo. Isofixy są. Są bardzo miękkie, przyjemne podłokietniki. Są tutaj 2 gniazda USB-C, a tutaj jest jedno gniazdo USB-C, czyli razem 3. Tutaj mamy nawiewy. Mamy nawet w tych oknach malutkich zasłoneczki, a jakbyśmy chcieli wyjść sobie z samochodu, to tu mamy przycisk, który powinien nam odsunąć te fotele i żebyśmy mogli się łatwiej wydostać, ale ona nie wiem, co do mnie krzyczy tam po chińsku i kompletnie jej nie rozumiem.
I nie chce mi tego zrobić, niestety. Więc coś się, nie wiem, kurna, zawiesiło, przewiesiło, nawiesiło, czy coś. Zobaczcie jeszcze, jak fajnie są skonstruowane tutaj tyły tych foteli. Jedna kieszonka, druga kieszonka. Idealna na przykład na to, żeby sobie właśnie umieścić tam telefon, a oprócz tego jeszcze tutaj duża kieszeń. No to nie jest wygodne wysiadanie w ten sposób, ale da się. Możliwości według samej Denzy ustawień tutaj wszystkich 6 foteli jest, uwaga, 800. Nie wiem, jak oni to wyliczyli, no ale wyliczyli to po chińsku, tak jak pojemność bagażników zapewne. Nie zmienia to faktu, że zobaczcie, mam tutaj na wielkim ekranie, który ma prawie 18 cali, możliwość ustawienia sobie na przykład fotela tego pasażera, na którym teraz siedzę, Zero Gravity. I on zacznie mi się teraz sam ustawiać do takiej pozycji prawie że leżącej. Zero Gravity. Ma mi to zagwarantować unoszenie się w powietrzu. Zobaczcie, co on robi. Patrz. O Jezus Maryja. Jak w fotelu dentystycznym albo ginekologicznym. Mogę albo rwać zęba, albo robić dziecko. Ewentualnie USG. Jeszcze wysuwa mi tam ten podłokietnik, ten podnóżek. Matko przecież. No faktycznie, powiem Wam, do podróżowania wygodna pozycja. Tylko że już tam za mną nikt absolutnie się nie zmieści. Ale jakbym sobie wymontował te zagłówki, które nie wiem, jak to tylko zrobić, bo tu trzeba jakąś szpileczkę, czy o to tu chyba trzeba to tak. I co, wtedy wyjdzie ten zagłówek. O, ten zagłówek nam wyjdzie, a ten zagłówek ma, zobaczcie, głośnik tutaj wbudowany i ten też ma głośnik wbudowany. A jak to rozwiązano? O, tutaj, jak widzicie, w sztycach normalnie są piny. I wtedy nie ma problemu. I jak zdejmę sobie jeszcze, ten zagłóweczek tutaj, to uwaga, teraz mam inną funkcję, mianowicie funkcja odpoczynku i funkcja kina. Najpierw, przepraszam, muszę Zero Gravity przywrócić. Jak przywrócę Zero Gravity, czyli ustawię sobie normalnie ten fotel. I teraz uwaga, wchodzę w funkcję odpoczynku, mam kino i włączam sobie kino. Pokazuje mi, że mam być zaparkowany, mam zdjąć zagłówki, co już zrobiłem, nie może być pasażerów i muszę usunąć stolik, do tego łączymy później. Pomiń odliczanie. Chyba brak pasażerów. O, proszę, podświetlił nawet, że chodzi o to, że są pasażerowie. Może te zagłówki czuję, bo te zagłówki są w cholerę ciężkie. On waży 1 z 5 kg przez to, że w nich są te głośniki. To zabiorę je i spróbuję. Ponów, pomiń odliczanie. Chyba mu przeszkadza, że ja tutaj siedzę. Więc, o Jezus Maria, jeszcze raz ponów. O, jest! Zabanglało teraz. I zobaczcie, co on teraz będzie robił. I teraz proszę, idealnie wszystko jest w jednej płaszczyźnie. A co? Wyciągnąć nogi, za przeproszeniem. I pomyślicie, co kurna, strasznie daleko do tamtego ekranu mam. Przecież nic nie widzę. Stara, przynieś okulary. Ale wówczas sobie naciskamy tutaj taki jeden przycisk na tym panelu sterowania i otwieramy sobie drugi ekran, który również ma prawie 18 cali. Możecie sobie do tego ekranu podpiąć dowolną konsolę do gier. Macie pilocik do sterowania tym ekranem. Możecie sobie odpalić tutaj, co sobie życzycie. Jest dotykowy i to w zasięgu ręki. Możecie sobie odpalić jakieś chińskie kino, możecie sobie odpalić jakikolwiek streamingową swoją ulubioną aplikację. No, możliwości jest tutaj naprawdę mnóstwo. O, proszę bardzo, może obejrzymy sobie coś. Tylko nie mamy niestety subskrypcji wykupionej. O, i trzeba ten Join VIP Membership wykupić. Oczywiście wówczas też możecie sobie sterować tutaj tymi fotelami, czyli pochylić bardziej oparcie. Możecie sobie włączyć tutaj masaż, możecie włączyć wentylację, możecie włączyć sobie ogrzewanie. Tak, tutaj te dwa fotele też mają masaż i też mają wentylację i ogrzewanie. Oczywiście sterować możecie też sobie nimi w ten sposób, że się albo będą rozjeżdżały, albo zjeżdżały ze sobą. Zobaczcie, jak sprytnie ukryto uchwyty na kubki. Bo to zabiorę może te zagłówki, co? Dla odmiany. Głośników wszystkich w całym samochodzie. A co ja będę się męczył tam, sięgał do drzwi. Tu naciskamy przyciski i one się same zamykają. Głośników wszystkich systemu Devialet jest tutaj 26. Tu w suficie, w tych przednich zagłówkach 26 wszędzie głośników. Zobaczcie, jak fajnie są zrobione uchwyty na kubki. Tutaj.
w tych podłokietnikach. Oczywiście jak Wam podłokietnik przeszkadza i oglądacie romantyczny film, to możecie sobie go złożyć. Mało tego, jest tutaj też funkcja łóżka, tylko wówczas nie składają się te fotele w ten sposób, tylko te fotele w ten sposób i śpicie tam z tyłu. Tak naprawdę tu jest taka bardzo płaska część i jeszcze do tego jest akcesoryjny materac, który sobie rozkładacie i śpicie we dwoje. Tutaj, w tym miejscu są ładowarki indukcyjne, więc tylko wkładacie telefon i on zaczyna się automatycznie ładować. Łącznie są 4 ładowarki indukcyjne i to moc jednej to aż 50 W. Jak nie chcecie indukcyjną, to macie tutaj oczywiście też zwykłe gniazdo USB-C. Proszę, można tutaj sobie instalować te wszystkie różne aplikacje, ten ekran obsługiwać albo z tego pilocika najprostsze funkcje, tylko jest rozładowana w nim bateria akurat, albo obsługiwać to sobie z palucha. Zobaczcie, nawet tutaj wyłożono specjalną gumą te przestrzenie, żeby ten pilot nie latał i nie hałasował podczas jazdy. Tu mamy sterowanie oczywiście klimatyzacją, niestety sporo chińskich znaczków akurat w tym systemie. No i mamy też właśnie tutaj te funkcje masażu, który można sobie uruchomić, jego mocy, natężenia, masuje Was wówczas. Plecy Was masują, ale ten masaż jest wyczuwalny i dosyć mocno działa, plus regulacja temperatury niezależna dla prawej i dla lewej strony. Tutaj w drugim rzędzie roletki już są automatyczne, a nie manualne. Tutaj mamy jakieś haczyki, mamy lustereczka, zobaczcie jak ładnie podświetlone po prawej i po lewej stronie. No jak w limuzynie segmentu F, ekran proszę, chowa się automatycznie, lustereczka zamykamy. Zobaczcie jakie to jest wszystko wykończone. Tutaj jeszcze jest takie światło LED wokół całego tego panelu. Mimo wszystko udało się zachować 2 szklane dachy. Jeden tutaj, drugi tutaj. I oczywiście ten szklany dach mogę sobie zamknąć również z tej pozycji. Jak to zrobić? Tylko moment. O! Muszę tylko niestety tutaj klikać w te chińskie znaczki, których trzeba się naumieć. No ale proszę, ładnie nam się wówczas zamyka, można otworzyć. Zasłonki w drzwiach, tak jak mówiłem, są automatyczne. Jak chcę wysiąść, nie muszę tutaj kombinować, tylko przyciskam sobie. O! Tylko nie otwierają się za szeroko. Niestety. Nie pamiętam, kiedy mieliśmy na planie samochód, o którym można było tyle opowiadać, no ale jest tutaj tak dużo różnych funkcji. Zobaczcie, teraz te fotele podjeżdżają do przodu i się rozjeżdżają na boki, bo jak się ze starą pokłócicie tutaj, jak jedziecie, to możecie się od niej odsunąć i wystarczy tylko w tym celu nacisnąć jeden przycisk, a jak się pogodzicie, to się do niej po prostu przysuwacie. Oczywiście możecie się maksymalnie do tyłu przesunąć, tak jak Wam pasuje. O! To już jest w tym momencie maksymalnie, ale możecie sobie pochylić też maksymalnie oparcie, a jednocześnie macie tutaj też podnóżek. I tak jak powiedziałem, ogrzewanie, wentylacja i masaże. Jeżeli tam z przodu nikt nie siedzi, to jeszcze można sobie odsunąć wówczas ten fotel, on pojedzie do przodu. Zwróćcie uwagę na stoliczek. Jakie ładne, kryształowe wykończenie. Jeżeli chodzi o wykończenie tego auta, to jest absolutna petarda. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda, z jakich jest zrobione materiałów, jakie jest cholernie stabilne. I tutaj jeszcze mówię, ten kryształowy taki przycisk. I tutaj też jest oczywiście stoliczek. No możecie sobie, proszę bardzo, położyć laptopika, możecie położyć sobie telefon. Tu ma nawet jakąś wytłoczkę na długopis czy cokolwiek. I nawet to wygląda na skórę. Generalnie macie wrażenie, że całe wnętrze zrobiono ze skóry, ale co ciekawe, przy takiej ilości skóry to skórą w ogóle nie pachnie. Kompletnie. Jest totalnie neutralny zapach. Jak wsiadacie do GLS-a, który ma pakiet skórzany, już nie mówię o manufaktur, to czujecie tam prawdziwą skórę. Mam wrażenie, że to jednak nie jest prawdziwa skóra, ale jednocześnie jest to tak miękki materiał, tak przyjemny w dotyku, tak dobrze wszystko jest uszyte, że jeżeli chodzi o jakość wnętrza, to nie ma tutaj ani jednego elementu, do którego mógłbym się przyczepić. I to jest straszne. Wiecie, czemu to jest straszne? To jest straszne, bo w większości współczesnych samochodów europejskich, nawet tych drogich, które zaczynamy macać, dotykać, przyglądać się im z bliska, znajdujemy jakieś mankamenty. A tutaj jest trudno te mankamenty znaleźć. Drewno oczywiście na pewno jest fałszywe, podrabiane i to jest po prostu plastik, ale z drugiej strony dotykacie go i wcale tego nie czujecie. Jak spojrzycie sobie na wykończenie nawet tych tylnych drzwi, na te przeszycia, na to, że wszystko tu jest miękkie, to jest obite skóropodobnym materiałem, z ładną nitką i ta skóra idealnie udaje prawdziwą. I tutaj jest to wszystko miękkie i nawet tu jest to nie plastik, tylko to jest obite takim skóropodobnym materiałem. To jest jedyna plastikowa część w tylnych drzwiach, a tutaj nawet od środka ta
Szuflada jest miękkim materiałem wykończona. Może nie tyle miękkim, co po prostu taką wykładzinką. Raz, dwa, 3 głośniki w samych jednych tylnych drzwiach. Wsiadacie do N9 za kierownicę i chcecie zamknąć drzwi. I możecie to zrobić na kilka sposobów. Albo poprosić o to Hankę, czyli asystenta głosowego, albo możecie nacisnąć ten przycisk, albo po prostu naciskacie pedał hamulca i one same się zamykają. I jeszcze słówko o tej jakości wykonania. Wszystko mięciutkie, to jakiś taki przyjemny welurek, wszystko rewelacyjnie się trzyma. Wszędzie ta skóra, która moim zdaniem jest skórą syntetyczną, po łacie tej skóry. Wszystko tam jest skórzane. A teraz zobaczcie, co się stanie, jak włączę audio. Widzicie? Tam wyjechały nam 2 głośniki, też z takimi kryształami i tutaj wyjechał centralny w tym miejscu. Jak wyłączacie, to one się, proszę bardzo, chowają. Już zrezygnowało z tego Audi, bo kiedyś stosowało takie twitterki tam wyjeżdżające, no to jak Audi zrezygnowało, to Denza powiedział, no my jesteśmy chińskim Audi i proszę bardzo, u nas nadal się to wynurza. Ekranów jest tutaj od zarąbania. Tutaj jeden, ten, który widzieliście. Ten też ma 17,6 cala. Oprócz tego pasażer ma swój ekran w tym miejscu, gdzie może sobie oglądać swoje ulubione seriale albo jakieś YouTube, całą resztę. Ekrany zastępują lusterka, ale można na szczęście też mieć zwykłe lusterka. Tych nie trzeba zamawiać. One dodatkowo kosztują tam 2,5 czy 3 tysiące złotych. I tutaj mamy w takim razie raz, 2 od lusterek, 3 przed pasażerem, 4 ten, oczywiście cyfrowe zegary, ale lusterko to też jest ekran, ponieważ jest cyfrowe za naciśnięciem przycisku. Tak jest normalne lusterko, jak naciśniemy, to jest cyfrowe lusterko. I jeszcze mamy head-up z rozszerzoną rzeczywistością i on udaje taki ekran 50-calowy, tylko na kilka metrów postawiony przed samochodem. Więc raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 różnego rodzaju ekranów, łącznie licząc z head-upem. Coś absurdalnego. Zobaczcie teraz na to. Mamy polskie menu. Owszem, ono jest spolszczone nie w każdym zakresie i czasami gdzieś tam coś się rozjeżdża, na przykład podgrzew mamy albo zero gravity, to gravity nieco obcięte. Jak mamy masaż, to mamy masaż, rozluź, rozciąg, pulsat falowy. Ale zostało to przez Autopunkt Mława spolszczone. Wiele chińskich samochodów, tych, które są oficjalnie oferowane na polskim rynku, jeszcze nie ma języka polskiego, a tutaj ktoś sobie zadał trud, żeby to wszystko spolszczyć. Nie ma Apple CarPlaya, nie ma Android Auto, ale możecie sobie wgrywać przeróżnego rodzaju aplikacje, ponieważ cały system jest oparty na Android iOS, czyli jest na przykład taka aplikacja. Może być Spotify, możecie mieć mapy Google'a. Nie ma tu niestety tych map fabrycznych, co oznacza, że system nawigacji nie współpracuje tutaj z lidarem, ani nie współpracuje na przykład z rozszerzoną rzeczywistością na tym head-upie. Możecie tylko wyświetlać sobie mapę Google'a w tym miejscu. Te tutaj przyciski teoretycznie są kryształowe, ale jak w nie pukam, to jest chyba po prostu dobrze oszlifowany plastik, ale wygląda bardzo ładnie. No i są rzeczywiście pojedyncze tak naprawdę do wymuszania trybu hybrydowego albo elektrycznego, do włączania trybów jazdy, które akurat wyświetlają się na centralnych zegarach, do włączenia szybkiego odparowania szyby. Jak chcemy wejść w ustawienia klimatyzacji, to mamy tutaj i tych ustawień klimatyzacji jest od zarąbania w pierwszym rzędzie, w drugim rzędzie, w trzecim rzędzie. Można sobie zapach, rajski ogród, mandarynka, słoneczny poranek, jaki chcecie. Możecie sobie taki włączyć zapaszek tutaj. Jakość powietrza sprawdzić. Aktualnie jest doskonale i na zewnątrz i w środku, jak jest niedoskonale, to można sobie szybkie oczyszczanie włączyć albo jonizację tego powietrza. No, funkcji, jakbyśmy mieli tutaj siedzieć i o tym opowiadać, to by ten odcinek trwał tydzień albo dłużej. Proszę bardzo, wentylacja. 4 fotele, możliwość włączenia wentylacji. Podgrzewanie na wszystkich 6. Można jednym przyciśnięciem włączyć wszystkie albo wszystkie wyłączyć. To samo tyczy się masażu, proszę. Pulsacyjny, a ty jaki chcesz silny? Rozciąganie czy rozluźnianie? Silny jest spięty, to mu włączymy rozluźnianie. A to, przepraszam, nie ten fotel, to ten z tyłu. Lewy fotel drugiego rzędu, nie, ten... O, tak, taki ci włączyłem. Nie, rozluźnianie, przepraszam bardzo. I możecie też sterować oczywiście sobie jego mocą tutaj dotykając. Więc
naprawdę możliwości ustawień jest tutaj odpyty. Łącznie, że proszę, możecie szybkie ustawienia mieć do jazdy, do odpoczynku, do rezerwy. Macie Zero Gravity, to już pokazywaliśmy. Funkcje odpoczynku różne, ale jest na przykład tryb 4 muszkieterowie, czyli zapamiętujecie sobie jakiś tryb i 4 muszkieterowie, 2 muszkieterów jedzie z przodu, a 2 muszkieterki jadą z tyłu i one są w bardziej komfortowej pozycji wtedy te fotele ustawione. Ale możecie też tworzyć swoje tryby własne, czyli dostosowywać ustawienia poszczególnych foteli i wtedy za jednym naciśnięciem przycisku wszystko jest ustawione tak jak wcześniej to sobie zapisaliście. Adaptacyjny fotel. To oznacza, że rozpoznaje auto zakręty i pompuje Wam boczki, żeby poprawić trzymanie w tych zakrętach. Ten przycisk to jest ważny przycisk, bo ten przycisk steruje tutaj tym zawieszeniem pneumatycznym i od razu pokazuje Wam też, jaki jest prześwit aktualny i jaka jest wysokość całego samochodu w tym momencie. Oprócz tego jeszcze ustawienia zawieszenia, proszę, sterowanie komfortem, czy ma być miękko, czy średnio, czy twardo, tryb wspomagania kierownicy, wszystko to zostało spolszczone, ale ten przycisk E3 jest bardzo ważny, bo to ten przycisk tutaj steruje napędem na skrętną tylną osią, ale to właśnie tutaj można wymusić to zawracanie obrotowe i zobaczcie, tutaj mamy rzut kamery z góry i chcemy na przykład ustawić samochód przodem do wyjazdu z bramy. To tylko naciskamy w ten sposób, naciskamy start, puszczamy kierownicę, nic tutaj nie robimy, auto załatwi za nas całą... przepraszam, bieg musimy włączyć, I nic nie robimy, samochód załatwia za nas całą robotę, obraca sobie tylnymi kołami tak, żeby ustawić nas idealnie do wyjazdu. Sprawdza oczywiście przy okazji, czy nie mamy nigdzie żadnej przeszkody. Widzicie, tu mamy na przykład za blisko i stwierdził, że nie będzie tutaj się obracał, bo tam jest jakaś doniczka, więc muszę podjechać kawałek do przodu i teraz sobie ustawić, jeszcze raz, proszę bardzo, i start. Zawracanie obrotowe w toku. I teraz już nie widzi tam przeszkody, tam już tylko jest 30 cm do niej. Stwierdził, że to wystarczająca odległość, żeby ustawić nas przodem do wyjazdu. I jeszcze wszystkie kąty pokazuje i tak dalej. Naprawdę coś nieprawdopodobnego. Oczywiście mamy tryby terenowe na deszcz, śnieg, piasek, błoto. Własny można sobie ustawić. I jeszcze jest jazda bokiem, którą zaprezentujemy Wam później i to obracanie się samochodu wokół własnej osi też jeszcze pokażemy. O tym nie powiedziałem. Kurde, słuchajcie. O tym muszę akurat powiedzieć. Tutaj mamy lodóweczkę otwieraną na 2 strony. Z możliwością umieszczenia tutaj czegoś chłodnego i zamrożenia nawet do -6 stopni. Lody, jak wieziecie dzieciakom. I pod warunkiem, że będą grzeczne, to im dacie dopiero za 2 godziny, więc tu mogą się do -6 mrozić. Ale na przykład dzieci macie mniejsze, lodów jeszcze nie mogą jeść, ale muszą pić ciepłe mleczko z butelki. To ten schowek ma też funkcję podgrzewania do temperatury +50 stopni. Jak tym sobie sterujemy? Na przykład odblokujemy tutaj sobie i tutaj proszę bardzo, +50 pokazuje. Przepraszam, tam jest druga lodóweczka jeszcze, nie? Bo tutaj jest jedna lodóweczka, ale tam jest druga lodóweczka. Tamtą lodóweczką się z tego steruje właśnie. Tutaj punktu, zaraz ją zamkniemy, a tą przednią lodóweczką tutaj się steruje. I jeszcze Wam podpowiada, jak chcecie ją podgrzać na przykład, włączycie podgrzewanie, to nie umieszczaj napojów gazowanych i innych wybuchowych przedmiotów wewnątrz wówczas, żeby wiadomo nie podniosła się temperatura i żeby nam nie eksplodowało. Oj, przepraszam, ale chyba nie do końca zrozumiałam, co masz na myśli. Czy mogłabym pomóc w czymś innym? Cały czas Was słucha i cały czas Was podgląda. Zobaczcie, że nawet jest tutaj, przepraszam, ale nie rozumiem, co masz na myśli. I czasami jak gadacie, to ona potrafi się odezwać i na pewno to wszystko wysyła do Xi Jinpinga. Mr. Xi Jinping, very good car, I like it. Śmieszne bardzo dźwięki wydaje ten samochód. Trochę jak taka 10-letnia konsolka do gier, albo i 15-letnia. Pamiętacie kiedyś, tak jak jesteście w moim wieku, to była taka konsolka, ruska akurat, a w zasadzie radziecka nawet, gdzie taki wilk zbierał jajka. To czasami te dźwięki tutaj takie są. Tak, szczególnie przy uruchamianiu samochodu albo przy jego zamykaniu też.
Tryby jazdy. Oczywiście są, już je widzieliście. Oprócz tego macie różne możliwości zarządzania energią. Możecie na przykład sobie wejść w tryb save, czyli oszczędzać energię. Tym suwaczkiem sobie ustawiacie, czy mamy opróżnić akumulator do 20%, czy podładować go do 70% nawet. Intensywność rekuperacji energii duża, ale jak się zdejmujemy nogę z pedału gazu, to w zasadzie no tak hamuje nie za mocno, tak bym powiedział. No ale jest, więcej pewnie będzie odzyskiwał, jak się naciska pedał hamulca. Jeżeli chodzi o rozwiązania takie, no zobaczcie, on nie hamuje, ja podjeżdżam do auta. No brakuje mu właśnie tutaj w tej rekuperacji, w tej takiej jeździe elektrycznej, takich rozwiązań, jakie są już w nowoczesnych samochodach, czy to europejskich, czy japońskich, gdzie mogę sobie jeździć z one pedal całkowicie. Tutaj w zasadzie nie czuję się pewnie, jak to działa, to całe zwalnianie, bo raz mocniej, raz lżej i nie jest to uzależnione od warunków na drodze, ani od tego, czy auto jedzie przed nami. Na przykład o teraz przyspieszę, dojeżdżam do Makana i muszę hamować normalnie hamulcem, bo on sam nie chce zwolnić, chociaż tę intensywność rekuperacji mam tutaj dużą. Więc tak działa ta rekuperacja średnio, bym powiedział, niestety. O, jak poczułem, jak ta skrętna tylna oś działa. Pomimo tego, że mamy tutaj pneumatykę, to na przykład na takiej drodze, powiem Wam, doświadczenia są znacznie gorsze niż ze współczesnych samochodów europejskich z pneumatyką. Bo to wszystko tutaj, mam wrażenie, pracuje. Nie ma zbyt dużej sztywności to nadwozie. Ten zawias jest cichutki, to na pewno, ponieważ, ale słyszeliście, na przykład teraz wjechałem w górę, no nie ma, to powiem Wam, dupy nie urywa. Zdarzają się tutaj często dosyć samochody z klasycznym zawieszeniem, które lepiej się zachowują. Drży, zobaczcie, jak lusterko. Więc jeżeli chodzi o zawieszenie, to wszystko fajnie wygląda na papierze. Owszem, ono jest bardzo komfortowe, w cholerę. To jest faktycznie ten taki latający dywan. Tylko to oznacza też, że przy tej masie bezwładność tego samochodu jest kolosalna. Układ kierowniczy to jest po prostu jak ster w lotniskowcu. Najpierw ruszacie, potem mija chwila, dopiero zaczyna się coś dziać i to wszystko pracuje tutaj. Pracuje, ugina się i nieważne, czy jesteście w trybie komfortowym, czy jesteście w trybie sportowym, czy to zawieszenie trochę utwardzicie, zawsze jest albo miękko jak wata, albo miękko jak chusteczka higieniczna, taka 8-warstwowa, najbardziej miękka, żeby Wam tutaj na czerwono nosa nie zrobić. Więc tak, jest komfortowo, ale ten komfort w połączeniu z niewielką sztywnością całej budy powoduje, że sporo jest tutaj gdzieś tam jakichś drobnych hałasów dobiegających z całej tej budy. No i poczucie kontroli nad pojazdem, który waży ponad 3 tony i który ma tak luźno pracujący układ kierowniczy i całą tę pneumatykę i jeszcze skrętną tylną oś, naprawdę wystarczy przejechać się tym samochodem 300 metrów. Po gorszej jakości drodze, gdzieś skręcić parę razy, żeby zrozumieć różnicę w filozofii konstruowania zawieszeń w samochodach europejskich czy japońskich, albo koreańskich versus te chińskie. Tam jest inny styl jazdy i oni po prostu robią to wszystko tak, żeby było jak najbardziej miękko. Więc to jest trochę paranoja. Tutaj 900 koni ponad do takiego samochodu, a jednocześnie jakość układu kierowniczego i miękkość zawieszenia są przystosowane tak mniej więcej, powiedzmy, do 200-250 koni mechanicznych. I to jest czuć i w zakrętach, i to jest czuć podczas hamowania na przykład, i to jest czuć też na gorszej jakości drogach. Brak tutaj jest sztywności nadwoziu, a zdecydowanie i miechy, i amortyzatory w tym pneumatycznym zawieszeniu są nastawione na bujanie i na komfort. Natomiast jak już jedzie się po równym, to ten samochód autentycznie zachowuje się jak latający dywan, Magic Carpet. On po prostu unosi Was jakby nad powierzchnią drogi. W dodatku jest niewiarygodnie dobrze wyciszony. I to nawet przy 60 na godzinę. Teraz włączyliśmy silnik spalinowy sobie, ustawiliśmy oszczędzanie energii, proszę, na poziomie 63%, czyli tyle, ile mamy w tym momencie akumulatora. To pozwoli nam sprawdzić zużycie paliwa, bo teraz jedziemy w takim trybie hybrydowym. Słyszeliście? Włączył się silnik, ale rzeczywiście jest nieźle wyciszony, naprawdę nieźle, tak jak wspomniałem na początku.
No naprawdę prawie w ogóle go nie słychać. Tak jak wspomniałem na początku, on pełni tutaj rolę generatora, czyli teraz jak sobie ustawiłem docelowe naładowanie akumulatora na 63%, to on będzie dążył do tego, żeby cały czas te 63% utrzymać. Czyli ten silnik będzie spalinowy pracował, doładowywał akumulator, potem się wyłączał po to, żeby wykorzystać energię z akumulatora. Jak wykorzysta do 62%, to znowu nam sobie włączy ten silnik spalinowy. No i cały czas to będzie mniej więcej tak działało. Tu zobaczcie, mamy 2 silniki elektryczne, tu 1 silnik elektryczny. Teraz w momencie, kiedy zwalniam przed rondem, to one regeneracyjnie działają, rekuperacyjnie, doładowują nam. A teraz proszę, pokazane jest, że silnik spalinowy pracuje i przekazuje do akumulatora nam. Tylko problemem tego rozwiązania, które tutaj mamy, jest to, że sprawność cieplna silnika spalinowego jest bardzo niewielka. Rzadko, naprawdę rzadko przekracza 40%. Myślę, że w tym przypadku tego, co tutaj mamy pod maską uturbionego silnika, to będzie jakieś 35%. To oznacza, że 65% energii, jaką wytwarza, marnotrawi. Czyli po rozładowaniu akumulatora tutaj będziemy mieli naprawdę wysokie zużycie paliwa. Jakbyśmy rozładowali tutaj akumulator całkowicie, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, bo jeszcze mamy go ponad 60%, i pojechali sobie na ekspresówkę albo na autostradę, to niestety zużycie paliwa byłoby dwucyfrowe. Przy tej masie pojazdu, przy tej sprawności cieplnej silnika spalinowego i przy tej mocy 3 silników elektrycznych. Non-stop by ten silnik spalinowy pracował, non-stop musiał wytwarzać energię. Część z tej energii byłaby zamieniana w ciepło, które po prostu się ulatnia i nie mielibyśmy niestety zbyt dobrego spalania. Trudno jest to sprawdzić niestety, wrzucając samochód w tryb hybrydowy i mając ponad 60% akumulatora. Ponieważ nawet jak teraz ustawiłem tutaj docelowy sok na 63, to mam 61 w akumulatorze, teraz go doładowuję, ale potem dojdzie do 64, 65, musielibyśmy przejechać kilkaset kilometrów, a przynajmniej w okolicach 50 do 100, żeby móc ocenić takie realne zużycie paliwa. Niemniej teraz, zobaczcie, było tych parę przyspieszeń. Teraz jadę bardzo spokojnie, bo jadę 70 km na godzinę, cały czas pracuje mi ten silnik spalinowy, a w tym momencie moje zużycie paliwa to 12,5 litra. A jadę stabilnie 70 na godzinę. Zobaczcie, już wzrosło do 12,9. Ponieważ silnik spalinowy dąży do tego, żeby cały czas produkować energię i doładowywać ten akumulator, bo musi z niego zrobić, bo ustawialiśmy, pamiętacie, jak tu miałem 63% i ustawiłem na 63%, ale spadło mu to do 61%, bo były 2 przyspieszenia, więc teraz musi odrobić te 2% tutaj, więc cały czas się ładuje i już mamy zużycie paliwa 14,2 litra. Więc owszem, dla wrażeń z samej jazdy, w połączeniu z tym dużym akumulatorem, takie rozwiązanie jest super. Ale dla takiej efektywności całego układu jest to najgorsze z możliwych rozwiązań, ponieważ podnosi zużycie paliwa i to moje doświadczenia wskazują na to, że i w mieście, i w trasie, i niestety w przypadku chińskich samochodów to potrafi nawet dojść do właśnie 14-15 litrów przy jeździe 120 na godzinę stabilnej. 120. Wyczerpuje Wam się akumulator do tych 20%, włącza się silnik spalinowy, chcecie jechać gdzieś dalej, musicie być przygotowani przy 120 na godzinę na spalanie rzędu 14 litrów. No to teraz chciałem Wam pokazać działanie tych skrętnych tylnych kół i jednocześnie tych wszystkich silników elektrycznych, które odpowiadają na przykład za tryb kraba w tym samochodzie albo zawracanie. Najpierw standardowe zawracanie, czyli chcemy sobie zawrócić, kręcimy kołem i zobaczcie jak jest małe. To jest coś niebywałego. Tak działa tutaj ta skrętna tylna oś. Ale powiedzmy, chcecie sobie zawrócić jeszcze sprawniej. To w którą stronę decydujecie sobie? W prawo czy w lewo? No powiedzmy tak. I będziemy chcieli pojechać sobie w tamtym kierunku. I mamy bardzo wąską drogę. I teraz działa to tak, że każde z tylnych kół kręci się w innym kierunku. Po to, żeby przednia oś tak naprawdę stała w jednym miejscu, a auto, żeby w tym jednym miejscu zawracało. Więc tak naprawdę potrzebujecie tylko
szerokości drogi o długości auta, czyli 5 metrów 26 cm i jesteście w stanie w jednym miejscu to zrobić. Oprócz tego oczywiście skręcone są jeszcze te tylne koła. One, przez to, że obracają się każde w inną stronę i że są skrętne, to potrafią skręcać nie tylko prawa, lewa, ale potrafią nawet pizzę zrobić. Taką wiecie, jak dzieci na nartach, jak się uczy. Pizza, to one robią tak. To pozwala ustabilizować auto, na przykład podczas hamowania mocniejszego. Żeby ono było bardziej stabilne, to one sobie tam kręcą. No dobra, to jeszcze jedno w takim razie Wam pokażę, bo pokażę Wam jazdę bokiem. Jazda bąkiem. Jazda bokiem. Wyobraźcie sobie, że tutaj macie jakieś miejsce do zaparkowania, nie? O, tak mniej więcej. O, tutaj Wam pokazuję kąt przednich kół, żeby tyle. 15 stopni. Dobra, 15 stopni. I teraz tak. O, i mamy tryb kraba. Widzicie? On tak wpełzuje. Każde z tych kół ma skręcone w jedną stronę i i sobie słyszę, czuję, że pomaga sobie jednym z silników elektrycznych. O, i już sobie zdecydował, że teraz wyprostuje te koła, bo znalazł tutaj krawężnik, czyli bok. No, wybierz miejsce. No to wybierzmy sobie miejsce. Czyli to będzie, powiedzmy, miejsce ukośne? Nie, to nie będzie miejsce ukośne. To będzie, o, tutaj. Tu sobie zaparkujemy. Zobaczcie. W tym miejscu sobie zaparkujemy. I tutaj musimy, o, tu sobie ustawiamy, że tu chcemy zaparkować. Tu można jeszcze, zobaczcie, ustawić sobie, że chcemy, żeby to parkowanie wyglądało w ten sposób. Dokładnie, żebyśmy inaczej, żebyśmy równiutko stanęli na przykład, albo moment. A jak sobie... Tak, dobra, mamy to, dobra i co? Parkowanie. Sam sobie skręci kierownicę. Teraz sobie, ja tutaj nic nie naciskam, on sobie wszystko, ja mu tylko wyznaczyłem miejsce parkowania i nie to, że on musi je widzieć, to miejsce parkowania. On sobie musi, on sobie sam tutaj wiedzie, on sobie sam wszystkim steruje, idealnie, on doszedł do wniosku, że ja teraz, to jest, wskazałeś mi to miejsce, proszę bardzo. Jest. No ten tryb kraba to taka bardziej popisówka. Przed liceum żeńskim. Zobaczcie, co potrafi moja fura, nie? A wiecie, ja mam takiego kraba. Chcecie zobaczyć mojego kraba? Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o skrętną tylną oś, o średnicę zawracania, o tę możliwość w zasadzie kręcenia się w miejscu, która przy masie 3250 kg na pewno w ogóle nie ma żadnego wpływu na zużycie opon, kompletnie. 4 takie zawracania i musicie je wymieniać pewnie. Chociaż nie sądzę, żeby znowu aż tak bardzo się to zużywało, bo to nie kręci się tak, żeby tam szedł jakiś dym. Niemniej ciekaw jestem podejścia policji polskiej po zmianie przepisów. Przecież to jest driftowanie. Tyle, że w miejscu. Można powiedzieć, że kręciłem bączki w tym momencie. Dobrze, nikt tego nie widział. No dobrze, wejdźmy w ten tryb hybrydowy. Nie będziemy tutaj tym razem sprawdzali zużycie paliwa, bo to, tak jak powiedziałem, nie będzie do końca wiarygodne, ponieważ musielibyśmy przejechać sporo dłuższy dystans. I jak tutaj sobie wszystko ustawiłem w ten sposób, to już pracują mi tylko silniki elektryczne. Tam na asfaltowym kawałeczku mieliśmy 61-62 dB. Teraz to takie 65, więc jest bardzo cicho, ale też słuchać szumy wiatru. Przede wszystkim tutaj, z tych okolic. Wyższych prędkości na pewno to auto się nie boi i rzeczywiście prowadzi się stabilnie przy takiej ekspresowej 120, 130, 140. Nie ma tutaj efektu myszkowania, nie przeraża, nie jest tak, że się traci tę kontrolę. On po prostu jest komfortowo bardzo zestrojony. Przy czym BYD twierdzi, że wprowadzając markę na europejski rynek, jeszcze dopasuje ją pod względem właśnie zawieszenia, układu kierowniczego czy układu hamulcowego do europejskich oczekiwań. Ale z ręką na sercu powiem Wam, że od 2 sezonów TVN Turbo współprowadzę program, który nazywa się Moto Combat.
I z tymi samochodami jest, większością chińskich samochodów jest wszystko ok, poza właśnie tymi właściwościami jezdnymi, drogą hamowania i nawet jak testowaliśmy BYD, to nas droga hamowania tego auta ze 120 przeraziła, więc nie wiem, czy się trochę nie mijają z prawdą, twierdząc, że wszystko dostosowują do tego rynku europejskiego. Na pewno dużym plusem jest to, że ten samochód ma opony Continentala, a nie jakieś chińskie wymysły, które działają, szczerze mówiąc, po prostu źle. Działają źle i są to opony w wielu przypadkach wręcz niebezpieczne, jeżeli chodzi o drogę hamowania, zachowanie na mokrym i parę innych parametrów. Słuchajcie, włączyłem sobie ICC, a w zasadzie NOA, coś co nazywa się NOA, i jest to asystent jazdy. I zobaczcie, jak jedzie. Powoli, bo ona też dobiera sobie prędkość. Ja mam ustawioną na 60 na godzinę, ale stwierdziła, że to jest zakręt na 30 na godzinę i sam samochód zwolnił. I zobaczycie, jak będziemy w drogę powrotną jechali, to sprawdzimy, jak to działa na trasie ekspresowej. Hold the steering, yes, of course. No, na chwilę trzeba zawsze położyć. No dobra, a teraz inne ćwiczenie. Ćwiczenie pod tytułem, no zobaczymy, czy to będzie 3,9 do 100 km na godzinę. Ciekaw jestem ogromnie, naprawdę. No to zrobimy to tak, że wrzucimy sobie przede wszystkim tryb sportowy. O, jesteśmy w trybie sportowym. Tutaj mamy wszystko poresetowane, więc teraz wystarczy już tylko nacisnąć pedał gazu. Mamy D? Mamy D. 3, 2, 1. No to pierwsze ruszenie to nie jest takie brutalne. Nie ma tutaj czegoś takiego jak procedura startu. Włączył teraz silnik spalinowy. 4,29. Jak na takiego kloca 4,29 to not bad. Ale nie ma tutaj takiego, wiecie, startu, takiego launch controla, że was wgniata w fotel i rozsadza wam mózg. Mniej 4. Ależ ma średnicę zawracania ten samochód. To jest coś niebywałego. To jest niesamowite. To jest tam z tym przyspieszeniem, naprawdę. Wyścig. A przepraszam, jest wyścig. O, właśnie, tego szukałem. Włączono tryb wyścig. I teraz uwaga. To jest tryb wyścig. To jest dokładnie tryb... Bum! O, tak jest! Jo, ho, ho! Ja pitole! Tu pokazał 3,6. A tutaj? O! O! 3,68. W aucie, które waży 3 tony 250. Nawet nie wiem, powiem Wam, jak ja mam to skomentować. On jest bardzo stabilny podczas tego przyspieszania i robi to naprawdę pewnie i zdecydowanie i działa ten napęd na 4 koła tutaj, gdzie te dwa tylne silniki elektryczne go odpychają, gdzie dociąga go ten przedni silnik elektryczny. Robi to naprawdę świetnie. Robi to płynnie, robi to bez zająknięcia, jednocześnie przez ten komfortowy fotel i cały ten zawias, który dobrze się ugina. No nie ma tutaj strachu takiego i jednocześnie błędnik Wam nie wariuje, ale z drugiej strony kompletnie mi to nie pasuje do tego miękkiego zawieszenia i tego układu kierowniczego. Taka dziwna kombinacja. Ale chodzi właśnie o to, że Chińczycy strasznie lubią pokaz takich sił. To w tym się objawia ta ich megalomania, o której mówiłem na samym początku. Oni kochają liczby. Jak najdłuższe nadwozie, jak najwięcej ekranów, jak najwięcej koni mechanicznych, jak największy akumulator i jak najszybsze ładowanie. Tam nie ma czegoś takiego jak poszukiwanie środka, złotego środka. Na przykład europejscy producenci czy japońscy podchodzą do tego trochę inaczej. Mówią, włóżmy nie tak duży akumulator, tylko skromniejszy. Niech on ma mniejszą pojemność, nawet niech się wolniej ładuje, ale jednocześnie niech cały system będzie lżejszy. Bo jak zdejmiemy masę z tego samochodu, to będzie się lepiej prowadził. To będzie miał lepsze zawieszenie, to będzie lepiej skręcał. Jak zdejmiemy masę, to będzie lepiej hamował i to hamowanie będzie skuteczniejsze. Jak zdejmiemy masę, to jednocześnie będzie mniej paliwa zużywał po tym, jak wyczerpie się akumulator. A Chińczycy mówią, nie, tam wszystko, co mamy najlepszego. Tylko zapominają na przykład zrobić odpowiednio odpornych tarcz hamulcowych. Bo w tym wspomnianym Moto Combat, jak 3 razy zahamowaliśmy tym samochodem z
prędkości 120 do zera, to już pojawił się dym na przednich tarczach i klockach. I ta droga hamowania też była dłuższa o kilka metrów niż wtedy porównywaliśmy go z Volvo XC90. To tak samo tyczy się testu łosia. Chińczycy chwalą się, że tu zrobili tak skomplikowane zawieszenie DSUS, że tutaj lidar sprawdza drogę. Generalnie na wiatr boczny samochód jest super odporny. Test łosia przeszedł, przy 84 sprawdzaliśmy to. No dupa, no niestety nie sprawdzali, bo Volvo XC90 T8, która też lekkim autem nie jest, ale no zdecydowanie lepiej poradziła sobie w teście łosia niż ten samochód. Ten po prostu ma za miękkie zawieszenie i jeszcze dodatkowo słabo w nim działają systemy kontroli trakcji, stabilizacji toru jazdy i to też jest słaby element wielu samochodów chińskich. Mają często własne systemy kontroli trakcji, a nie te od Boscha, Continentala, TRW, czyli dzisiaj ZF, czy od Denso albo Aisina. A w zasadzie od Denso i Aisina, bo one wspólnie mają korporację produkującą od lat dobre czujniki ABS-u czy kontroli stabilizacji toru jazdy. A Chińczycy robią często je sami i niestety w tych samochodach chińskich nie działają one tak, jak powinny. Oni uwielbiają co innego. Oni uwielbiają bajerki pod tytułem właśnie zawracanie w miejscu takiego samochodu. Oni kochają się bawić ekranami, możliwością wyświetlania. U nich wszystko musi robić wrażenie przede wszystkim na papierze. A jednocześnie są zafascynowani, albo kiedyś byli na przykład Teslą i chcą mieć samochody autonomiczne. No więc tutaj dokładnie autonomia jak działa, to zaraz zobaczycie. Ponieważ na przykład włączam sobie kierunkowskaz i tylko dotknąłem, po prostu tylko go musnąłem. On sobie zmienia sam, jedzie i to robi błyskawicznie. Nie to, że on się zastanawia, że on myśli, czy ja na pewno powinienem. Proszę, włączyłem mu, tylko zniknęła mi ciężarówka z prawego. On od razu zjeżdża. Od razu. Tutaj przed nim pojawia się jakiś samochód, przyhamowuje. Robi to dosyć gwałtownie, mógłby to robić łagodniej zdecydowanie, czyli czuć, że się zbliżam, zdjąć najpierw nogę z pedału gazu, potem rozpocząć hamowanie. No ale tu była taka sytuacja, że od razu wjechałem za samochód, więc może o to chodzi, ale na przykład poczekał sobie, aż wszystkie samochody mnie wyprzedzą. Tam widzi w lusterku, że jest daleko furgonetka. Przyspiesza i to nawet żwawo przyspiesza do tych 120 zadanych. Proszę, wyprzedził, zrobił swoje, co do niego należało. Jest na lewym pasie. Ja tylko teraz kierunkowskaz sobie włączam. Zjeżdża sobie od razu na prawy i robi to szybko. Są samochody oczywiście już też z innych krajów, które mają zaawansowane systemy, ale on 18 razy pomyśli, sprawdzi 50 razy kamerę, czekacie i czekacie, dobra, zaczyna. A tu naprawdę ja w ogóle, zobaczcie, wyświetla mi komunikat, że powinienem złapać kierownicę. A ja nie łapię tej kierownicy. Ja po prostu mam ją puszczoną i on wszystko robi sam. Ile to kosztuje? Nowe, całkowicie nowe. Po sprowadzeniu do Polski i uwzględnieniu wszystkich opłat 380-400 tysięcy złotych. Zobaczcie, już na czerwono każe mi złapać kierownicę, ja sobie nic z tego nie robię, a on dalej w takim razie zmienia pas ruchu i wszystko gra. 380-400 tysięcy złotych za nówka, ale tam jest cło antydumpingowe duże nałożone. Natomiast, no tu wolę o właśnie, pan jeszcze czapeczkę sobie poprawił. Natomiast, jakbyście chcieli takie używane, które ma 6 miesięcy, przebieg w okolicach 6000 km albo więcej, tam 10-15 tysięcy km, demówkę, to już wtedy nie obowiązuje to cło antydumpingowe i wówczas cena takiego samochodu to około 280 tysięcy złotych, delikatnie używanego, 280-300 tysięcy złotych. No, biorąc pod uwagę to, co on ma w sobie, jego gabaryty, te tylne fotele, te elektryczne regulacje, masaże, wentylacje, ekrany, muje dzikie węże, to jest to naprawdę zajebista cena, co tu dużo mówić. Natomiast to absolutnie nie jest tak, żebyście mieli taką świadomość i czuję to też w tym samochodzie. To nie jest tak, że kupując chińskie auto, kupujecie dokładnie to samo, co daje Wam Japonia, Europa czy Korea, tylko za dużo niższe pieniądze. Nie. Niestety w motoryzacji jest dokładnie tak jak w życiu i nie ma absolutnie niczego za darmo. Tutaj cierpi na tym przede wszystkim jakość prowadzenia.
hamulców, działania systemów kontroli trakcji, stabilizacji toru jazdy, czyli mówiąc krótko, bezpieczeństwo i zachowanie w krytycznych na przykład sytuacjach. Czy to ktoś Wam wybiegnie łoś i trzeba go wyminąć, czy trzeba awaryjnie zahamować, czy trzeba po prostu szybciej i sprawniej pojechać po zakrętach, to niestety te samochody w tych konkurencjach mają niedociągnięcia. Ale trzeba wziąć też pod uwagę, że bardzo szybko Chińczycy się uczą, więc nie wiadomo, ile potrwa wyciągnięcie przez nich wniosków z testów na europejskich drogach, bo podejrzewam, że może się to szybko zmienić. I też nie łudźmy się, te samochody wiecznie tanie nie będą. To nie jest tak, że wszystko, co tutaj widzimy, to w Chinach produkcja tego za 5 lat też będzie tak tanio wyglądała. Przypominam Wam, że kije kiedyś też były tanie na tle konkurencji europejskiej czy jakiejkolwiek innej. Więc tak, jest tanio, jest luksusowo, są bariery i nikt tego nikomu nie zabrania i nie odmawia. Fajnie, że są takie auta. Wielu osobom na pewno się spodoba, natomiast nie próbujmy wmówić światu, że Chińczycy dają nam dokładnie to samo, co producenci z Europy, Japonii czy Korei, tylko za dużo, dużo niższe pieniądze, bo to są po prostu inne samochody i na inne elementy w nich postawiono największy nacisk. Dajcie znać w komentarzach przede wszystkim, czy chcecie więcej takich samochodów ultraluksusowych z Chin, a może chcecie inne chińskie auta.